Cześć, Peter z tej strony. Zabieram Was dzisiaj na przejażdżkę przy jeziorze Goczałkowickim specjalnym odcinkiem Wisły 1200, czyli gdzieś tam tą stronę. Właśnie zjechałem teraz z Tamy. Jadę tak jakby w przeciwną stronę tego odcinka specjalnego Wisły 1200, jak zazwyczaj bywał. No i w końcu przestało wiać i przestało padać, tak jak tam przed chwileczką było. Ale zobaczymy, jak dalej tam trasa będzie wiodła. Bo na razie zapowiada się, że może być trochę błota, ale najgorzej na razie nie ma. No i mówią, nie chwal dnia przed zachodem słońca. Ledwo gdzieś tam pojechałem, mówię, droga jest intuicyjna. Kurwa, popatrz ile błota. Ja. No. Opony jadą, bo jadą, ślizgają się troszeczkę. Wiadomo, że pewne rzeczy można przejechać, pewne rzeczy trzeba będzie zejść z roweru i przeprowadzić koło, nie? Troszeczkę. Nie wiem, może by się dało, kurde, tutaj napierdzielać bardzo szybko, ale to nie wiem, czy nie za dużo energii się straci. Lepiej troszeczkę wziąć, podprowadzić te koło. No, a tu już można jechać dalej. Także na razie nie chwalę znowu, bo zaś mi coś wyskoczy i potem będzie. No to kurwa teraz był dylemat, czy jechać, czy prowadzić. W większości trasy przeprowadziłem tutaj, bo normalnie topię się w tych oponach. Zresztą myślę, że większość opon nie da tu rady. Gdzie się da, to próbuję jechać, ale nie jest to takie hop siup. A ja też nie jestem z pierwszej łapanki. Także kurde, no jest, już zaczął się taki survival. No, nie nadaremno się mówi, że to jest jeden z trudniejszych odcinków Wisły 1200. No i kolejna przeprawa. No. I takie będą nas tutaj czekały przeszkody gdzieś na trasie. Nie, może będzie trochę mniej wody. Widzę, że już tu ktoś gdzieś łaził. Szlak, powiem wam, kurde, zrobił się już mało intuicyjny de facto. Nie wiem, jak pojedzie więcej ludzi przed, to będzie fajnie. Natomiast jak ktoś wyrwie pierwszy ten wisełce i pojedzie jako pierwszy, to może stracić sporo czasu na szukaniu trasy, czy we właściwą drogę jedziemy. Sam nie wiem teraz, czy jedę we właściwą drogę, czy nie. Teraz to muszę sprawdzić. Jest zbiornik Goczałkowicki, gdzie w końcu dojechałem. Powiem wam, że ten zbiornik, jak wyczytałem, powstał po II wojnie światowej. Gdzieś zalane były tutaj chyba miejscowość Zarzecze, na pewno kościół, na pewno cmentarz był zalany. Bo ja pamiętam jeszcze, jak były takie pierdolne susze, no to gdzieś się odkryło, kurde, kawałki tego cmentarza, gdzieś tam coś, ale nie znam szczegółów, tym też nie będę wam tutaj bzdur opowiadał. No w końcu wyjechałem z tego błota, także odrobinkę teraz spokoju. Powiem wam, że chociaż to nie jest koniec, bo jeszcze będą mnie czekać trudne przyjazdy, gdzieś tam tory były, jak dobrze kojarzę, i powale. Natomiast jeśli ktoś myśli, że przejechanie średnią tutaj 20 na godzinę jadąc z tej Wiśle 1200, no to się grubo zaskoczy, jeśli by to takie warunki, jak ja teraz mam. No zapomniałem wam pokazać przed chwilą, że wjechałem na te słynne tory, gdzie tu jest, czy tu jest bajoro cały czas? No jest, ale trzeba jechać dalej, nie? Nie załamujemy się. A wiecie co jest najlepsze? Że już jakiś oszołom taki jak ja już tu musiał jechać,
Tu widziałem przed chwilą ślady i w błocie. Nie wiem kiedy. Ale tu rzeczywiście trzeba jechać albo przy torach, albo po tych chaszczach z boku. Kto co woli. Teraz po zjechaniu z torów, no w głównej mierze jadę sobie wałem. Niby w porze, ale no też się nie da jechać z 20 na godzinę. Ja tak nie wiem. Patrz, teraz jadę 10-12 na godzinę, to można trochę szybciej, no ale to wiadomo, że nie w tym rzecz. No tutaj teraz jadę po wale nadal cały czas. No, zdecydowałem się jechać tu górą. I tak, albo kretowiska, albo nie wiem, to jest chyba poryte przez dziki, czy cholera wie co. No to jak wcześniej jechałem też taką prędkością słabą, to jak i teraz też nie da się rozwinąć jakichś niewiarygodnie szybkich prędkości. Człowiek na części tu byle do przodu. No i dojechałem w końcu do samego początku odcinka specjalnego na Wiśle 1200. Tam dalej jest ta słynna trasa, gdzie jest pełno barzołów, jak już jest wiosna, lato. Jaka refleksja? No, powiem wam, że przejechałem od tam od początku z parkingu niecałe 20 km i zajęło to niecałe 2 godziny. Łącznie z tym, że sobie gdzieś tam stawałem, robiłem zdjęcia, fotki. No, niemniej powiem wam, że jest to naprawdę trudny odcinek do zrobienia i to tutaj bardzo mocno zweryfikuje, jak dalej potem jechać, jak rozkładać siły. No, tak więc do zobaczenia na trasie. No i ponownie jestem na zaporze. Spójrzcie teraz, jak spokojnie jest w porównaniu do tego, co było wcześniej.